Dzisiejszy szybowiec wymagał od pilota głowy, kasku i plastra. Zabytki nieba istnieją dzięki hojności widzów, którzy anonimowo i imiennie wspierają mnie na platformie patronite.pl. Dziękuję wszystkim i zapraszam na film. Kilka lat temu na kanale Zabytki Nieba opowiedziałem Wam historię nietoperza. Wisiał on wówczas pod sufitem muzealnego hangaru, później zniknął z ekspozycji, ale dzięki temu, że trafił do magazynu, uda mi się pokazać Wam jego szczegóły w sposób, w jaki nieprędko będzie okazja je zobaczyć. Na wstępie dziękuję Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, które jest partnerem w realizacji tego odcinka i udostępniło szybowiec do szczegółowych zdjęć. Zatem wróćmy do nietoperza. Ale ponieważ jego historię możecie już znaleźć wśród moich filmów, dzisiaj poznamy od razu szczegółowo jego konstrukcję. Jest ona ciekawa, bo po pierwsze to jednostkowy eksperymentalny egzemplarz, który łączy w sobie maksymalnie uproszczoną budowę z nowatorskimi rozwiązaniami, a po drugie jest to jedyny zachowany bezogonowy szybowiec z zakładów SZD. Oprócz niego powstała tam jeszcze kaczka, która co prawda była właśnie w układzie takim jak jej nazwa, czyli z usterzeniem z przodu i czasami jest zaliczana do płatowców bezogonowych, chociaż pewności nie mam czy prawidłowo, a po nietoperzu powstał jeszcze absolutnie bezogonowy szybowiec Vampir 2. Natomiast żaden z nich nie zachował się do dzisiejszych czasów. Kaczka spaliła się podczas pożaru hangaru w Łodzi w 1961 roku, a Vampir 2 rozbił się w taki sposób, że podczas prób w roku 1959 rozpadł się w powietrzu. Pozostał nam tylko nietoperz. Jego kadłub razem ze sterem kierunku ma tylko 4 metry i 5 cm długości. Jego przekrój jest sześciokątny. Płoza ciągnie się przez prawie całą długość deski kilowej. Koła nie ma i nigdy nie było. Szybowiec testowano zimą na śniegu. Płoza jest amortyzowana gumowymi dętkami. Z tyłu też jest płoza, amortyzowana gumowym krążkiem, ale nie wiem jak tą płozę nazwać w szybowcu bezogonowym, no bo normalnie by była ogonowa. Masa nietoperza pustego w różnych źródłach waha się między wartością 150 a 194,5 kg. On w swojej historii był 2 razy naprawiany, z czego raz po poważnym wypadku, gdzie w zasadzie cała przednia część kadłuba została zniszczona. Zatem jego masa na pewno na skutek tych napraw wzrosła, ale czy aż o 1/3? Nietoperz ma tylko zaczep przedni, a linka do zaciągania go jest po prawej stronie. Nieczęsto w opisach pojawia się informacja, że szybowiec nietoperz podczas testów wykonywał wzloty za wyciągarką. Było ich 36, chociaż raczej można to nazwać bardziej takimi poziomymi skokami, dlatego że osiągano tam wysokość rzędu 20 metrów, no ale jednak wyciągarka była użyta. No i szybowiec ten ma również hak do startu z lin gumowych, ale on nie był nigdy użyty. Nosek kadłuba jest wyklepany z blachy, a powierzchnie dolne i boczne kadłuba pokryto sklejką, część górna za oszkleniem kabiny idąca do części, no i znowu chcę powiedzieć, że ogonowej, do części, gdzie normalnie byłby ogon, jest metalowa. Ster kierunku, który do niektórych lotów był demontowany, jest drewnianej konstrukcji, pokryty płótnem, a część górna wykonana jest z metalu. Patrząc z odległości nie jest od razu oczywiste, gdzie przebiega linia podziału między sterem i kadłubem, przebiega ona tędy. Napis SZD6X początkowo brzmiał IS6X, dlatego że w czasach, kiedy rozpoczynano pracę nad nietoperzem, szybowcowy zakład doświadczalny w Bielsku-Białej nazywał się Instytut Szybownictwa. Oszklenie wygląda uroczo i niepowtarzalnie. Ten urok ma zwłaszcza przednia część. Ramka oszklenia jest drewniana, a od zewnątrz miejsca mocowania pleksy czy w zasadzie szkła organicznego oklejone są malowanym metaliczną farbą szarym płótnem. Z daleka to wygląda jak aluminium. Elementów przeźroczystych jest 5, a w jednym z nich znajdziemy odsuwane okienko. Kształt oszklenia umożliwiał założenie pilotowi do lotów testowych wspomnianego kasku. Ale takiego kasku bym swoją drogą na lotnisko nie polecał, dlatego że to jest kolor, który może z daleka dobrze widać, ale do tego lecą wszystkie możliwe owady i mogą ukąsić. Teraz mi się w ogóle przypomniała taka historia, ktoś to obejrzy, to jeszcze mandat dostanę wstecznie, jeśli można, ale jechałem kiedyś motocyklem i był ruch wahadłowy. Zatrzymałem się za busem i nie wiem, co oni wieźli w tym busie, ale ten cały bus był pełny os albo pszczół. Wszędzie były, po uszczelkach chodziły, od środka w tylnych światłach chodziły i po prostu latały dookoła tego auta. A ja za nim stałem w tym kasku. No i jak te owady zobaczyły, że jest ten przyciągający je kolor, jak zaczęły latać mi dookoła tego kasku, to się nie byłem w stanie od tego opędzić. No i w końcu ominąłem tego busa i pojechałem na czerwonym świetle. W sumie nie było co zrobić, no to było dla mnie ratowanie własnego zdrowia, ale tak mi się teraz skojarzyło, że ten kolor, który tutaj jest, no to on jest bezpieczny, jeśli chodzi o widoczność, ale nie jeśli chodzi o
przebywanie w obecności owadów. Natomiast Adam Ziętek, latając nietoperzem, na zdjęciach widać, że miał kask jakiś taki szary, czarny, dosyć ciemny. Osłona kabiny jest zdejmowana całkowicie. Z tyłu ma zaczepy wchodzące we wcięcia w burtach, a z przodu sprężynową zapadkę umożliwiającą zdjęcie oszklenia, a w razie potrzeby zrzut awaryjny. Zakładanie tego oszklenia było podobno bardzo kłopotliwe, natomiast w muzealnym egzemplarzu po tylu latach, przynajmniej od zewnątrz, ja nie miałem problemu, żeby je zamknąć. Wsiadanie do kabiny ułatwiają stopnie i co ciekawe mają one od wewnątrz kieszenie z materiału, przez co śnieg ani ziemia z butów nie wpadała do kabiny, a sama kabina była też bardziej szczelna. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, dlaczego to się nie stało seryjnym rozwiązaniem w innych szybowcach, zwłaszcza takich, gdzie wszelkie mechanizmy ruchome w kabinie były daleko od stopni. Wnętrze kabiny nietoperza ma jednolity szary kolor, a tak wygląda siedzenie pilota. Pasy się nie zachowały, ale są punkty ich mocowania. Możliwe, że pasy dało się dla ułatwienia wsiadania zaczepić o te koluszka. Chyba że są to jakieś elementy dodane do szybowca już po zakończeniu eksploatacji. Przyrządy na tablicy są 3. Radziecki wysokościomierz oraz niemiecki prędkościomierz i niemiecki wariometr piątka. Prędkościomierz ma skalę do 150 km/h, mimo że prędkość dopuszczalna nietoperza była 2 razy większa, przy czym testowany był do 210. Niektóre schematy sugerują, że planowano też umieszczenie wariometru 30 po lewej stronie tablicy przyrządów, natomiast opisy prób w locie tego szybowca mówią też o obecności zakrętomierza. Co ciekawe, nietoperzem dało się sterować głową. I nie mówię o tym, że trzeba było myśleć, co się robi, bo to trzeba robić w każdym szybowcu, ale przechylenie się w kabinie do przodu powodowało, że środek ciężkości szybowca przesuwał się też do przodu o centymetr i to wystarczyło, żeby bez żadnego ruchu sterami zwiększyć prędkość nietoperza z 72 do 110 km/h. Głową. Swoją drogą ciekawe, czy jak się miało kask, to ta prędkość się zwiększała jeszcze bardziej, czy to już jest w kasku. Dajnik ciśnienia dla przyrządów jest z przodu, po lewej stronie i jest to przepięknie sygnowany produkt firmy Brunn. Nad przyrządami jest dźwignia do blokady oszklenia, a obok czerwona gałka wyczepu liny. I teraz opowiem o tym, jakie mechanizmy odpowiadały za ruchy powierzchni sterowych, ale ponieważ nie chcę w swoich filmach powtarzać treści, to jakie opcje sterowania nietoperzem miał pilot, było właśnie w poprzednim odcinku o tym szybowcu. Lewą ręką pilot obsługiwał dźwignię rozchylania lotek do użycia ich jako hamulców, z tego co rozumiem głównie w wersji, gdy oporowe sterowanie było odłączone. Jej rączka jest na zawiasie i dźwignia ta ma blokady w 9 położeniach. Po prawej stronie jest drewniane pokrętło, które umożliwiało wychylanie klap po 10 stopni w górę i w dół i jako że te klapy wychylały się właśnie w takim zakresie, były to klapy trymerowe. Sterownica nożna i drążek pilota niczym nie zaskakują z wyglądu, ale naciśnięcie obu pedałów jednocześnie powodowało symetryczne rozchylenie lotek, czyniąc z nich hamulce aerodynamiczne. Żeby je później wycofać, trzeba było pedały ciągnąć, widać na nich mocowania skórzanych pasków. W przedniej części kadłuba montowano do testów balast stały lub piasek, który był balastem dającym się w powietrzu wysypać i dzięki temu zmieniać w czasie lotu testowego położenie środka ciężkości szybowca. Oparcie pilota, czy w zasadzie taki element będący troszkę nad oparciem można złożyć. Zobaczymy wówczas wręgę ze wzmocnieniami mocującymi elementy skomplikowanego, eksperymentalnego układu sterowania, zapewniającego kilka konfiguracji działania powierzchni sterowych. Same mechanizmy są za wręgą. Części skrzydeł z klapami były na stałe zespolone z kadłubem i przy kadłubie były też uchwyty. Tak wyglądają z kolei zakończenia tych centralnych części skrzydeł. Widzimy przednie i tylne okucia, a także popychacze 2 par lotek. Oczywiście w tamtych czasach wszystko wymagało ręcznego podłączenia podczas montażu. A oto zewnętrzne elementy skrzydeł. Ich przednie i tylne okucia połączono metalowymi rurkami. Z kolei w tym miejscu montowane są wewnętrzne lotki. Widać ich odłączony popychacz i zawiasy. Tak z kolei prezentują się szczegóły zdemontowanych lotek. W nietoperzu powierzchnie sterowe kryte płótnem malowane były na kolor beżowy. Na niektórych zdjęciach na wewnętrznych lotkach widoczne są klapki odciążające, które miały stałe wychylenie 40 stopni w dół. W zasadzie to te beżowe powierzchnie, o których teraz mówię, to nie do końca były lotki, tylko w zasadzie to były elewony, dzisiaj by się powiedziało tak, czy sterolotki, dlatego że one łączyły w sobie sterowanie zarówno pochylaniem, jak i przechylaniem szybowca, czyli łączyły funkcję steru wysokości i lotek. Tak wygląda okucie po zamontowaniu końcówek skrzydeł.
A teraz będzie to, na co wszyscy znawcy i miłośnicy układu latającego skrzydła czekają najbardziej, ale zanim do tego przejdę, podziękuję patronom kanału Zabytki Nieba. A w tym miesiącu największymi kwotami wsparli mnie Kuba Janowicz, Erka Milce, Maciej Domański, Jakub Kulecki, Jakub Jamrus, Kacper Stępień, Maksym Grabarczyk, Daniel Gerlach i TM. Dziękuję również Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, partnerowi w realizacji tego odcinka. No i teraz chyba to, co najciekawsze, wizytówka nietoperza, czyli zewnętrzne lotki, które dawały się rozchylać krokodylowo. Oto jak uzyskano ten efekt. Do zawiasów zamontowane są rurki, jedna na dłuższych uchwytach niż druga, przez co te rurki mogą zmieścić się jedna za drugą. Do każdej z rurek zamontowano żeberka i poszycie, wszystko metalowe. Każda lotka ma taki układ popychaczowy, że górna część lotki ma popychacz na górnej, a dolna na dolnej powierzchni płata. Uzyskano w ten sposób lotkę, która wyjściowo wygląda i działa klasycznie, ale ma dodatkową możliwość rozchylania się i to o duży kąt zbliżony do prostego, zachowując przy tym po rozchyleniu sztywność i zdolność do wychylania w górę i w dół. Rozchylona lotka, np. po lewej stronie szybowca, powodowała, że opór na tym skrzydle wzrastał i szybowiec odchylał się w lewo, w związku z czym rozchylanie lotek było elementem zastępującym działanie klasycznego steru kierunku. Ale jeżeli chcecie dokładnie poznać opcję sterowania nietoperzem, tak jak wspominałem, zapraszam do poprzedniego odcinka o tym szybowcu. Cienka metalowa lotka podczas prób szybowca ostrzyła się od tarcia o ziemię, przez co stawała się tak ostra, że łatwo się o nią było skaleczyć. Kilka osób się skaleczyło. Widocznie było to do tego stopnia powszechne, że odnotowano to w protokole z prób nietoperza w locie. Dlatego wspomniałem, że oprócz kasku warto jeszcze było mieć przy sobie plaster. Sobie można było rankę łatwo zakleić, a szybowiec i tak był czerwony, także nie było widać. A jeżeli chcecie zobaczyć na żywo ten unikalny szybowiec, to zapraszam do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, gdzie bardzo chętnie o nim i nie tylko o nim opowiem. W chwili publikacji tego filmu nietoperz wisi pod sufitem głównego gmachu muzeum, a jedna z jego unikalnych lotek jest charakterystycznie częściowo rozchylona. A jeśli nie będzie nam dane spotkać się w muzeum ani na innym lotnisku, to do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zabytki Nieba. Cześć!